Budziłam się w środę. Słyszałam jakiś dźwięk, ale nie wiedziałam, co to jest. To był nie budzik, tylko mój telefon. I nie wiedziałam, dlaczego tak wcześnie rano ktoś dzwoni. Odebrałam telefon i to była moja siostra i powiedziała: zbieraj walizkę, bo wojna się zaczęła. I ja od razu zrozumiałam, co się dzieje, ale nie rozumiałam, co pakować, co zbierać, bo najpierw byłam przerażona tą wiadomością. Także wszystkie te rzeczy, które pakowałam, były niepotrzebne, bo zaczęłam po prostu martwić o swojej rodzinie, o swoim kraju. Proszę powiedzieć, a kogo pani zostawiła na Ukrainie? Mówi pani o swojej rodzinie. Wiemy, że pani teraz znajduje się razem z księdzem Sikoniem, razem jeszcze z innymi kobietami. Kto na Ukrainie pozostał, jeżeli chodzi o pani bliskich? Ja mam babcię, która ma 96 lat i też przeżyła II wojnę światową. Moi rodzice opiekują się nią i dlatego zostali w domu. Też została moja siostra, która pracuje w szpitalu i nie może pojechać. I mąż mojej siostry, on pójdzie w najbliższym czasie do wojska. Także wszyscy najbliżsi zostali w domu, w Żytomierzu. W Żytomierzu zostawiła pani rodzinę, tak naprawdę zostawiła pani swój dom, cały swój dobytek i udała się pani w podróż. Teraz już znajduje się pani, jest pani w Polsce, ale proszę opowiedzieć, jak ta podróż wyglądała. Godzinę przed wyjazdem dowiedziałam się i podjęłam decyzję, że wyjeżdżam, bo nie mogłam psychologicznie wytrzymać tych samolotów nad głową, te syreny albo wszystko, co widziałam w telewizji, co się działo w różnych miastach Ukrainy. I spakowałam tylko, wzięłam pieniądze, dokumenty i takie bardzo drobne rzeczy, także po raz pierwszy pakowałam walizkę nie na wczasy, tylko żeby ucieknąć z kraju. I teraz właśnie trochę się wstydzę, że jednak wyjechałam, bo na przykład moi rodzice i moja siostra teraz gotują jedzenie dla żołnierzy, dla bardzo młodych żołnierzy, 18 lat mają i teraz siedzą w autobusach, nie mają jedzenia. Nie jest tak, jak wygląda to tutaj po tej stronie, bo przyjechaliśmy na granicę i od razu dostaliśmy herbatę, jedzenie, a tam żołnierze, młode chłopaki nie mają co jeść, bo na przykład chleb teraz kosztuje, chleba nie ma nic w sklepach, wszystko jest skupione, ale na przykład chleb kosztuje 80 hrywien, ale przed tym to za 15-20 można było kupić. Także po prostu jestem przerażona tym wszystkim, co się dzieje i bardzo spodziewamy się na to, że Europa zrozumie, że to nie chodzi tylko o Ukrainę, ale chodzi że to może rozpocznie się po prostu trzecia wojna światowa. Oczywiście, to na pewno czujemy my tutaj w Polsce. Mamy świadomość tego, że te walki, które teraz odbywają się w Kijowie, to tak naprawdę w jakiejś bliższej albo i dalszej perspektywie mogłyby być równie dobrze walki w Warszawie, walki w Krakowie, no bo przecież Ukraina to nie jest dla nas jakieś państwo gdzieś na obrzeżach Rosji, to jest państwo, które było już bardzo blisko Unii Europejskiej, to jest państwo, które szło z wielkimi krokami bardzo szybko w stronę Zachodu, państwo demokratyczne. Pani Tatiano, a proszę powiedzieć, jak pani obserwuje właśnie te walki, które się toczą, bo choć one oczywiście tutaj niewspółmierne jest ten atak ogromnego wroga, przecież to Imperium Rosyjskie właśnie i w porównaniu do Ukrainy, jednak wszyscy komentują, że to jest ogromne zaskoczenie, że Ukraińcy bronią się bardzo mężnie i że to także wielki cios dla Władimira Putina, bo myślał, że z tego taktycznego punktu widzenia strategicznego wejdzie, bardzo szybko zdobędzie Ukrainę i nie poniesie żadnych strat. Jest zupełnie inaczej.
Jesteśmy bardzo zaskoczeni, że brat poszedł na brata, ale ja jestem bardzo dumna ze wszystkich chłopaków, młodych chłopaków z naszego wojska. Po prostu chcemy walczyć za swój kraj i nigdy nie oddamy swego kraju i będziemy robić wszystko, co zależy od nas, ale to, że te bomby lecą, te samoloty latają, nigdy w życiu nie mogłabym pomyśleć, że to będzie się działo. Tak, bo to pewno oczy całego świata, które teraz są skierowane na Ukrainę, przeżywają także szok świata cywilizowanego. Okazało się, że Władimir Putin, że Rosja do tego świata nie należy i ta część osób, ta część także Zachodu, krajów Unii Europejskiej, która tak długo zwlekała z tymi sankcjami. Mówimy tutaj przecież o takich krajach jak chociażby Niemcy, jak Węgry. Wprowadzili te sankcje zdecydowanie za późno, bo o tym też trzeba powiedzieć. Myślę, że tutaj świadomość, kiedy rozmawiamy z naszymi braćmi i siostrami w Ukrainie, na Ukrainie, to ona jest świadomość tego, jak zachowują się Niemcy, a z drugiej strony piękny kontrast, bardzo pozytywny dla nas Polaków, bo kiedy właśnie staliśmy w tej wielkiej kolejce, w tym wielkim tłumie na granicy w Krościenku, to rzeczywiście były takie momenty, kiedy tutaj mojemu współbratu księdzu Andrzejowi Królowi ludzie dziękowali jako nam, jako przedstawicielom Polski, bo byliśmy tam chyba jedynymi Polakami w tej kolejce i dziękowali Polsce, że po prostu w Polsce mogą znaleźć schronienie. A oprócz tego my jako Salezjanie pomagamy na różne sposoby, również w sposób materialny i nasz salezjański wolontariat misyjny Młodzi Światu tutaj z Krakowa już rozpoczął zbiórkę zarówno żywności, jak i zbiórkę pieniężną. Także zapraszam wszystkich radiosłuchaczy do tego, aby wejść na stronę swm.pl, na Facebooka Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego i tam będziecie mogli znaleźć wszystkie potrzebne wam informacje, a my tutaj jadąc samochodem na pewno zaraz przejdziemy do tego, co jest najważniejszą też pomocą, bo pomocą tą, którą błagamy o pomoc z nieba, przejdziemy do modlitwy. Jeszcze nie wiem, jaka to będzie modlitwa, ale myślę, że tutaj jest ze mną mój przełożony, na pewno coś wymyśli. Na pewno. Wszystkich bardzo serdecznie. Na pewno będzie to piękna modlitwa i my do tej modlitwy się dołączamy. Proszę księdza, to jeszcze tylko na zakończenie. Proszę powiedzieć kilka słów o tym, jak wygląda sytuacja w Przemyślu, jak wielu Ukraińców, jak wiele osób, które musiały opuścić swój dom, obecnie znajdowało się w Przemyślu i czy ta pomoc, czy ksiądz ma w ogóle takie informacje, jeżeli chodzi o logistykę tej pomocy, jak ona wygląda właśnie, jeżeli chodzi o te punkty graniczne, o Przemyśl? Ja mogę mówić o tym tylko, co sam widziałem, bo cały dzień właściwie, cały dzień, pół dnia spędziliśmy na przejściu granicznym właśnie w Krościenku. I oczywiście z jednej strony chciałoby się, żeby ta odprawa szła szybciej, ale z drugiej strony nasze służby dwoją się i troją, żeby zapewnić wszystko, co jest potrzebne tym, którzy w kolejce czekają, a więc jest herbata, jest kawa, jest jedzenie. Nawet pizza się pojawiła, bo i Ochotnicza Straż Pożarna z Krościenka tam dostarczała przeróżne produkty. I więc to jest wielka radość z tego, a myślę, że i z biegiem dni ta odprawa też będzie przebiegać szybciej. A jak wygląda też tutaj obraz? My w tej chwili jedziemy do Krakowa, więc droga przed nami jest pusta, prawie pusta, niewiele samochodów jedzie, ale przed chwilą mijaliśmy sznur samochodów do Przemyśla, bo z Przemyśla już wyjechaliśmy i przypuszczam, że te samochody właśnie udają się na granicę, czy to do Medyki, czy to do Krościenka, tam gdzie bliscy lub ludzie nieraz nieznani czekają na ten transport, żeby ich odebrać, zawieźć w dane miejsce w Polsce. Często rzeczywiście ci ludzie, których spotkaliśmy, są to najczęściej
w 99% kobiety i dzieci mają niektórzy miejsce, do którego jadą w Polsce. Tak jak nasze panie, które z nami tutaj jadą do Wrocławia, ale jest też grupa takich rzeczywiście ludzi, która nie ma gdzie pojechać, pyta w pierwszej kolejności, gdzie może się zatrzymać i zaraz Straż Graniczna udziela odpowiedzi, że tutaj niedaleko w Krościenku jest szkoła, w tej szkole jest przygotowany dla was nocleg, jest posiłek i są też autobusy, aby się nimi przemieszczać w głąb Polski. Także myślę, że ta pomoc jest coraz lepiej zorganizowana i z dnia na dzień ona przebiega coraz lepiej. A trzeba powiedzieć, że oczywiście do takich wyjątkowych sytuacji, któż jest przygotowany. Także, ale myślę, że ta spontaniczna pomoc, która wynika właśnie z daru serca, bo nie codziennie spotykamy taką sytuację, że właściwie celnicy, którzy różnie się nam też kojarzą, nawet i z Pisma Świętego, niezbyt pozytywnie, a tutaj celników widzieliśmy przede wszystkim panie celniczki, które od rana do nocy noszą herbatę, noszą zupę, noszą wszystko to, co potrzebne jest uchodźcom. Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Dziękuję pani Tatianie, dziękuję księdzu Romanowi Sikoniowi. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiam.